Bardzo pozytywnie odebraliście mój ostatni tutorial na mleczne zdobienie, więc postanowiłam przygotować dla Was jeszcze jeden tutorial w tym stylu. Tym razem zaprezentuję Wam, jak wykonać mleczne ombre z efektem kamieni na stylizacji żelowej. Dodatkowo mam dla Was przygotowane rozdanie związane z tym tutorialem, ale więcej informacji udzielę Wam w dalszej części filmu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak powstaje ta żelowa stylizacja krok po kroku, serdecznie zapraszam Was na tutorial. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Z moich paznokci ściągnęłam wczoraj żel. Przepraszam Was bardzo za ich stan, ale dość często ostatnio wykonuję na nich przedłużanie żelowe. Skórki usuwałam wczoraj i niestety są nieco podrażnione, dlatego teraz użyję tylko delikatnego frezu, aby je lekko odsunąć, podnieść i dodatkowo oczyścić. Używam frezu łezki, czyli frezu do skórek numer 1 od Indigo. Pracuję frezem na dwie strony. Zaczynam od ustawienia obrotów na literę F i frezowania lewego boku. Obroty ustawiam na około od 2000 do 2200. Następnie zmieniam obroty na przeciwne i frezuję prawy bok. Pozbywam się nadmiaru pyłu za pomocą szczoteczki. Przed rozpoczęciem przedłużania paznokcie muszą być zmatowione, więc sięgam po polarkę i matowię nią powierzchnię paznokci. Teraz moje paznokcie są gotowe, aby rozpocząć przedłużanie. Nakładam na nie primer bezkwasowy. Bezpośrednio na preparat nakładam niewielką ilość bazy Perfect Base i wcieram ją w płytkę za pomocą czystego pędzelka do żelu. Ja używam pędzla do żelu firmy Indigo. Po zaaplikowaniu primera i żelu utwardzam żel w lampie przez 30 sekund. Po utwardzeniu produktu podkładam szablon. Przymierzam go do paznokcia, a następnie docinam, aby pasował do wolnego brzegu. Gdy szablon już odpowiednio przylega do wolnego brzegu, wykonuję boczne nacięcia i podkładam szablon. Szablon podkładam na prosto. To znaczy, że najdalej wysunięty punkt przy skórkach, czyli eponychium, powinien być w jednej linii z końcem przedłużonego paznokcia. Na koniec odpowiednio zaciskam tunel. Gdy mój szablon jest już podłożony, przechodzę do budowy szkieletu. W przypadku tego zdobienia muszę stworzyć bardzo cienki szkielet, dlatego używam do tego żelu Take Your Time od Indigo. Jest to bardzo gęsty, przeźroczysty żel. Tak jak jego nazwa wskazuje, można nim pracować bez pośpiechu, aż osiągnie się pożądany efekt. Produkt nie spłynie z płytki ani z szablonu. Stworzony szkielet utwardzam w lampie przez 30 sekund. Po wyjęciu szkieletu z lampy delikatnie zdejmuję szablon. Teraz, gdy mam już zbudowany szkielet, zaczynam wykonywać zdobienie. Bezpośrednio na szkielet kładę hybrydę w odcieniu hedonista. Nie muszę się przejmować idealnym położeniem koloru podskórki, bo zaraz będę kładła przy skórkach inny kolor. Zwróćcie natomiast uwagę na to, aby kolor był dobrze położony po bokach paznokcia. Nakładam dwie cienkie warstwy lakieru, każdą z nich osobno utwardzam w lampie. Na utwardzony lakier tuż przy skórkach nakładam mieszankę dwóch żeli do zdobień z serii Arte Brillante. Są to odcienie Olala i Like a Princess. Czyszczę pędzelek Aquarel Sting i wykonuję nim cieniowanie. Nie musicie wykonywać tutaj idealnego przejścia, bo część zdobienia i tak będzie zakryta, ale ważne, żeby lakiery nie odcinały się od siebie za bardzo. Staram się utwardzić choć przez 15 sekund każdy paznokieć osobno, aby żel nie zalał przypadkiem skórek. Przed utwardzeniem koloru w lampie kładę go pod same skórki za pomocą cienkiego pędzelka. Ja używam pędzelka numer 05 firmy Didier. Po wykonaniu zdobienia na wszystkich paznokciach przyszedł czas na drugą, budującą warstwę żelu. Teraz potrzebny nam będzie żel o mlecznej barwie. Ja niestety takiego nie posiadam, dlatego mieszam przeźroczysty żel Builder Clear od Indigo z niewielką ilością białego żelu do zdobień. Używam do tego żelu z serii Arte Brillante. Przechodzę do budowy paznokcia.
Nakładam najpierw cienką warstwę żelu, a następnie nakładam drugą, grubszą warstwę. Kładę kulkę żelu przy skórkach, dopycham ją do nich, a następnie rozprowadzając żel od boku do boku, kieruję się w stronę wolnego brzegu. Żel Builder Clear jest żelem średnio gęstym, samopoziomującym się. Trzeba z nim pracować w miarę szybko, aby nie rozlał się na boki i na skórki. Utwardzam produkt w lampie przez 30 sekund. Po utwardzeniu żelu przemywam go cleanerem. Ja używam cleanera Wipe Off od Indigo. Teraz przechodzę do piłowania. Zaczynam od wyrównania wolnego brzegu i nadania kształtu. Pamiętajcie, aby uważać przy piłowaniu na boki, ponieważ jeśli je przepiłujemy, pozbędziemy się koloru znajdującego się pod mlecznym żelem. Po wyrównaniu wolnego brzegu przechodzę do piłowania boków paznokcia, następnie wyrównuję go na całej długości. Jeśli zdarzy się Wam przepiłować bok, tak jak mi przy najmniejszym palcu, możecie dodać w tym momencie niewielką ilość różowego żelu i delikatnie go wycieniować. Na wypiłowany żel nakładam top. Używam topu Stone Effect od Semilaka, aby nadać paznokciom efekt drobnych kamyczków. Produkt utwardzam w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się mleczne ombre z efektem kamieni. Jeśli chcecie wykonać takie zdobienie na naturalnej płytce, to oczywiście pomijacie krok z budową szkieletu. Zamiast tego kładziecie cienką warstwę bazy hybrydowej i na niej wykonujecie ombre. Następnie zamiast mlecznego żelu użyjcie mlecznej bazy budującej i wykonajcie nadbudowę. Tak jak wspomniałam wcześniej, mam dla Was rozdanie związane z tym zdobieniem. Razem z firmą Semilak przygotowaliśmy dla Was rozdanie, w którym do wygrania jest właśnie top Stone Effect. Mam do rozdania aż 11 topów, ale po więcej szczegółów zapraszam Was na mojego Instagrama. Dajcie mi koniecznie znać, jak podoba Wam się połączenie mlecznego ombre i Stone Effect. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tutorialu.